Добрий день. Чи mogę zapytać pana, jakich nowych rzeczy dowiedziałeś się tutaj na Donbasu, czego nie do końca zrozumie się w jego kraju, o sytuacji w Ukrainie? Myślę, że zobaczyć na własne oczy to, co dzieje się tutaj, to tego nie da się opisać niemal żadnymi słowami, nie da się zrobić tylu zdjęć, nie da się porozmawiać z tyloma ludźmi, żeby doświadczyć chociażby tych syren, które słyszymy teraz. To można o tym opowiadać, można o tym pisać, ale to nigdy nie jest to, kiedy przeżyje się to na własnej skórze, kiedy trzeba kilka razy w ciągu nocy obudzić się, trzeba zdecydować, czy schodzimy tym razem do schronu, czy nie schodzimy do schronu, czy ryzykujemy tak naprawdę i gramy w taką rosyjską ruletkę, czy ta rakieta spadnie akurat dzisiaj na nasz dom, czy nie spadnie. I to jest takie szokujące, że można by było w pewien sposób przewidzieć, że tutaj mamy lotnisko, tu mamy jakiś obiekt militarny na przykład i te rakiety powinny spadać tam, więc teoretycznie, jeżeli znajdujemy się dosyć daleko od tych obiektów, to powinniśmy być bezpieczni, ale tutaj wcale tak nie jest. Te rakiety spadają często na domy cywilne, spadają na szkoły. No wiadomo, że w tych szkołach, w szpitalach czasami znajdują się żołnierze i tam stacjonują, to też pewnie jest takie dosyć szokujące, no ale mimo wszystko często te rakiety chybiają, nie trafiają w te obiekty właśnie militarne, tam gdzie się znajdują żołnierze, tylko trafiają w cywilne domy, giną ludzie. Na przykład wczoraj byliśmy w Nowym Jorku, tam jedna pani zginęła w momencie, kiedy wyszła ze swojego domu po wodę i już nigdy nie wróciła do domu. Szokujące na pewno jest to, jak ta wojna w ogóle wygląda, czyli że to nie jest tak, że ona jest wszędzie, tak jak czytamy w książkach, tak jak oglądamy w starych filmach o II wojnie światowej, że mogłoby się wydawać, że wojna jest wszędzie, że rakiety spadają wszędzie, wszędzie są walki, wszędzie są żołnierze. To wcale takie nie jest. Tutaj toczy się normalne życie. Ludzie jeżdżą na rowerach, starają się zdobyć jakiś chrust, jakieś drzewo, ogrzewanie na zimę, wychodzą na zakupy, mieszkają w swoich domach, spotykają się w jakiś sposób. Nawet w Kramatorsku, czyli mieście, no można powiedzieć przyfrontowym, działa sauna, działają restauracje, działają sklepy. No oczywiście nie jest ich tak dużo, jak pewnie było przed wojną, bo to 200-tysięczne miasto, ale jednak to życie w jakiś sposób się toczy. Nawet jeżdżą autobusy. Wczoraj byliśmy w Torecku i normalnie jeździła komunikacja miejska. To było takie szokujące, no bo wszyscy mówią o tym, że do Torecka nie wolno wjechać, bo tam jest niebezpiecznie, bo tam jest ciągle obstrzał, a jednak okazuje się, że jeżdżą marszrutki, że jeżdżą jakieś autobusy, że można tam w jakiś sposób przyjechać i było tam wbrew pozorom bardzo dużo ludzi, wiele sklepów było otwartych, nawet dosyć dobrze zaopatrzonych, ale problem w tym, że nie ma pieniędzy. Więc to jest taka szokująca sprawa, że ta wojna wcale nie jest taka, jakbyśmy mogli ją sobie wyobrażać na filmach. Z jednej strony jest przerażająca, bo nigdy nie wiadomo, gdzie spadnie rakieta, ale z drugiej strony widzimy, że mimo tych syren, które wyją bardzo często, to jednak w miarę ludzie starają się tutaj żyć. No i szokujące też jest to, że niektórzy Ukraińcy, rosyjskojęzyczni Ukraińcy uważają, że to ukraińskie wojsko strzela samo do siebie. No to tego się nie da wytłumaczyć, ale w momencie, kiedy ja zaczynam jednak im mówić, no ale gdzie ta rakieta spadła? I mówię, że i ta pani, z którą rozmawiałem, mówi, no spadła na ukraińskie wojsko. No to wtedy następuje kolejne pytanie. No to jak Ukraińcy strzelają sami do własnych żołnierzy? I wtedy pojawia się rzeczywiście taka chwila, widać na twarzy wtedy to zastanowienie, że coś tutaj w tej sytuacji jest nie tak i że to, co mówią w telewizji, ta propaganda, która wciąż do ludzi niestety dociera, nie jest do końca prawdą. Więc to takie szokujące rzeczy bym powiedział. So, Bradley, if you can say also what is like shocking for you, what is new for you here in Donbass, what you didn't expect when you have been coming here first time? Well, as we can hear in the background here, the siren, it seems to be the common language in this region. Now,
what's shocked me about this, as we've moved around to various different towns and villages, that the mentality of some people, they still seem to maintain this idea that Ukraine is bombing Ukraine, and us as journalists, if we turn up, they want us to go away, because their mentality that they believe that when journalists come, they get bombed by Ukrainian military, which is just insane. I mean, we had the example when the soldiers were staying in the building here in Słowiańsk, and the Russians rocketed the building, and a couple of the occupants in there believed that Ukraine had somehow bombed their own soldiers, which is, well, it defies logic. There's no sense in that, and I guess it's just a real testimony to conditioning and media and Russian propaganda and their media, how it's just an extension, an arm of an extending arm of Putin's totalitarian dictatorship. Very strange. And did you expect the war like that? Like, well, how did you see the war before you came to Ukraine? Like, how did you imagine the war, and if you compare it with your experience right now? Well, it was pretty, from what I heard in the media in Great Britain, it was pretty straightforward. It made sense that, you know, the Russian propaganda being completely against the truth, and it just didn't make any sense even through the Western television. You know, it makes no sense that Ukraine would bomb Ukraine, but this is the propaganda. So I already knew this is ludicrous. RT, you know, Russia Today television, until it was stopped in Britain. I was looking at that stuff and thinking, this just defies all logic. It's crazy, you know. But the overarching impression I got when I arrived here was that of real strength and resilience from the people of Ukraine, and how this war has brought people together, as opposed to everyone disbanding and you know, going off in different directions. People have unified from all around the world, and obviously as a result of this war, Putin and Russia, it's now condemned by the world. So yeah, you know, I kind of got the picture even when I was in London. But nothing could prepare me for things I've encountered along the way. You know, I've been in and out of this country since the beginning of the war, and some of the hardship, some of the difficulties, I don't think there's any preparing for that. It's been a case of learning as I've gone along, and getting a picture and a feel of the ground, you know. Yeah. And even now we hear the sirens, słyszymy syreny. We have heard also the shellings just a minute ago. Słyszymy wybuchy, słyszymy syreny, ale jesteśmy tu razem i damy radę. Да, tak. Nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Thank you. Dziękujemy bardzo. Tak. O. Damy radę. Razem. Дякую. Together we strong. Yes.